tym pudełku znajduje się nowiutki laptop. I to wcale nie byle jaki. Śmiało można powiedzieć, że jest to naprawdę wypas sprzęt. Jest on nie tylko śliczny, cieniutki, wydajny, ale ma też jeden z najpiękniejszych 120 Hz i co podkreślę, OLEDowych ekranów. Zapytasz więc, gdzie to wyzwanie? Otóż model ten nie bazuje na procesorze AMD ani Intela, ale w środku znajduje się Snapdragon X Elite. Snapdragon? Nazwa ta chyba brzmi znajomo, prawda? Jest to w końcu rodzina procesorów, która od wielu lat nosi miano najlepszych i najbardziej polecanych procesorów w smartfonach. Smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 generacji trzeciej zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Antutu. Benchmark ten ocenia również wydajność AI, przyznając punkty na podstawie zdolności do klasyfikacji obrazów i wykrywania obiektów w przestrzeni. Tym względem procesory marki Qualcomm nie mają sobie równych. Snapdragony zajmują wszystkie pierwsze 13 pozycji w rankingu. Dopiero od 14 miejsca odnajdziemy najmocniejsze procesory konkurencji, którymi są Dimensity 9300 i 9300+, ale pod względem mocy obliczeniowej AI są one 7 razy słabsze od wspomnianego Snapdragona 8 Gen 3. Jednak do najnowszych i super energooszczędnych laptopów trafił inny procesor Snapdragon X Elite, który jest jeszcze mocniejszym układem, a mimo tego pobiera o 68% mniej energii niż procesory używane dotychczas. No i nie oszukujmy się, w laptopie ma to przecież ogromne znaczenie. Więc czy jest to już koniec ery układów x86 i powinniśmy wystrzegać się zakupu urządzeń z AMD czy Intelem na pokładzie? W końcu laptopy ze Snapdragonem są nie tylko super wydajne, ale trzymają nawet do 20 godzin pracy na baterii. Tylko jak Snapdragon działa z Windowsem? Czy będą jakieś problemy i jeśli tak, to jakie? Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam do tego naprawdę ciekawego materiału. Architektura x86, na której bazują procesory Intela i AMD, to technologia pochodząca jeszcze z lat 70. ubiegłego wieku. Wtedy był to przełom, ale od tego czasu minęło bagatela ponad 50 lat. Niestety x86 jest przestarzała i bardzo nieefektywna, przynajmniej w porównaniu z architekturą Advanced RISC Machine, czyli ARM. Intel podjął kiedyś próbę wprowadzenia swoich procesorów do smartfonów, niestety z tragicznym skutkiem. Atom, owszem, może konsumował mniejsze ilości energii niż pozostałe procesory Intela, ale pod względem wydajności i efektywności produkty niebieskich nawet nie dorastały do pięt procesorom marki Qualcomm. W końcu nikt nie chciałby telefonu, który trzeba by było ładować co kilka czy kilkanaście godzin, nawet wtedy, gdy leży on sobie z wyłączonym ekranem na czuwaniu. Po tej strasznej klapie Intel odpuścił kolejne próby konkurowania w segmencie smartfonów i tabletów, no i w ten sposób przez wiele lat architektura ARM rządziła rynkiem kieszonkowym. I chociaż był apetyt na to, aby w laptopach również przejść na architekturę ARM, to jednak nie zdecydowano się na ten krok. Otóż największym problemem stanowił system operacyjny. Windows napisany był w końcu pod architekturę x86, a po drugie Qualcomm zajęty był projektowaniem procesorów ultramałych i wydajnych energetycznie. Tylko że kiedyś było kiedyś. Dzisiaj widzimy, że nowe smartfony mają po 12 czy nawet 16 GB pamięci RAM, a ich wydajność, przynajmniej w porównaniu do starszych, kilkuletnich laptopów, jest zwykle zdecydowanie wyższa. Snapdragon S1 pojawił się w 2009 roku. Rok później S2, który był 1,5 razy szybszy. S3 w roku kolejnym był ponownie wydajniejszy od poprzednika i tak wydajność rok do roku rosła. Czasami mniej, czasami więcej, ale ten ciągły progres doprowadził nas do tego momentu, w którym znajdujemy się obecnie. Snapdragon 8 Gen 3 jest wielokrotnie szybszy od swojego młodszego rodzeństwa. Nic więc dziwnego, że Microsoft wcześniej zaczął rzeźbić w temacie i w 2012 roku ukazał się Windows RT. Jednak była to zmodyfikowana wersja Windows 8 i nie posiadała warstwy kompatybilności wstecznej. Tym samym mogła uruchomić tylko programy zbudowane dla ARM, a takie praktycznie nie istniało. W 2017 roku Microsoft wypuścił Windows 10 dla architektury ARM i był to już ogromny przełom. Otóż pozwalał na emulację programów napisanych pod x86. Można przyjąć, że jest to takie tłumaczenie w locie programu z x86 na architekturę ARM i z powrotem największy problem został rozwiązany. W końcu teraz wszystko zaczęło działać. Prawie wszystko. Jednak emulacja oznacza sporo dodatkowych obliczeń dla procesora, a niespełna 8 lat temu komfort pracy na takim urządzeniu naprawdę daleki był od idealnego. To wystarczyło, aby solidnie zmotywować Microsoft i Qualcomm do dalszego, szybszego rozwoju technologii. Snapdragony biły kolejne rekordy wydajności i efektywności energetycznej, a w roku 2021 ukazał się Windows 11 dla ARM, który, uwaga, nareszcie dostał ulepszoną emulację z x86.
Mowa tu o Windows Prism. Dzięki temu, że jest on zoptymalizowany pod kątem nowych procesorów, oferuje znacząco lepszą wydajność w porównaniu do poprzednich technologii emulacji. Chociaż Prism pozwala już na uruchomienie większości aplikacji x86, to emulacja pozostaje emulacją, a ta wciąż wiąże się z pewną utratą wydajności. I to dlatego w nowych laptopach mamy Snapdragona X Elite, który jest nawet 2 razy mocniejszy niż ten topowy, mobilny Snapdragon 8 Gen 3. Skąd w ogóle mam tego kompa? Otóż sklep Computronic poprosił mnie o sprawdzenie, jak taki laptop z procesorem Qualcomm Snapdragon sprawdzi się w codziennym użytkowaniu i do testów pozwoli mi wybrać dowolne urządzenie dostępne na ich stronie. Oczywiście będę musiał je zwrócić, ale plan jest taki, że ja i wy nauczymy się czegoś nowego, więc łapka w górę i dziękujemy Computronicowi za tę możliwość. Wszedłem więc w kategorię wszystkie laptopy. Z długiej listy wybrałem te z procesorem Snapdragon i skoro mogę wybrać co chcę, to uszeregowałem listę według ceny. Widzę tu jakieś odjechane konstrukcje za 11 000, za 9, ale w zasadzie na dobrą sprawę to może lepiej sprawdzić coś takiego najtańszego. Okej, najtańszym jest tablet Surface Pro, ale za 100 więcej mamy VivoBooka S15 z OLEDowym ekranem o przekątnej 15,6 cala i to, co mi się podoba, z wydzieloną sekcją numeryczną. O, jak nie mogłem się doczekać tego laptopa. Słyszałem wiele o tych konstrukcjach, ale w końcu mam szansę przetestować Snapdragona z Windowsem na własnej skórze. No i jest wersja srebrna. W środku trochę papierologii, kompaktowy 90W zasilacz na USB-C. Na pokrywce umieszczono naklejkę z napisem Twój pierwszy Asus Copilot Plus PC oraz zaczyna się nowa era sztucznej inteligencji. Oj, widać, że marketingowcy wszędzie wsadzą swoje łapki, aczkolwiek ta naklejka zdradza nam, że komputer spełnia wprowadzone w czerwcu 2024 roku wymagania dotyczące sztucznej inteligencji. Na tym etapie chyba już każdy z Was wie, czym jest chociażby ChatGPT. Copilot jest inteligentnym asystentem opracowanym przez Microsoft. Prawy przycisk Control podmieniono na przycisk Copilota, tak jak pewnie część z Was z początku znałem ten ruch za bezczelny. No ale googlanie za pewnymi informacjami i dojście do tej właściwej potrafi być bardzo czasochłonne. Zapytanie Copilota wprost i otrzymanie konkretnej odpowiedzi jest niezwykle wygodne i mając dedykowany przycisk, zacząłem z niego korzystać jeszcze chętniej. Po prostu fajnie mieć asystenta, który na wszystko ma odpowiedź. Tylko nie zapominajcie o tym, że sztuczna inteligencja wciąż podatna jest na różne dziwne halucynacje i powinniśmy weryfikować poprawność informacji. Żeby ubiegać się o branding Copilot Plus PC, należy spełnić kilka warunków, ale najważniejszym z nich jest procesor. Ten musi mieć wbudowaną neuronową jednostkę obliczeniową, w skrócie NPU. Co więcej, musi ona mieć wydajność co najmniej 40 bilionów operacji na sekundę. No i faktycznie, jeśli klikniemy prawym na pasek zadań i otworzymy menedżera zadań, to zobaczymy, że oprócz CPU mamy tu też procesor NPU i służy on właśnie do lokalnego przetwarzania sztucznej inteligencji. W obecnej wersji systemu Windows może on rozpoznawać obrazy, głosy czy wykonywać tłumaczenia w czasie rzeczywistym i robi to efektywniej niż normalne jednostki obliczeniowe. A skoro już tu jesteśmy, to pomówmy o reszcie specyfikacji. Że siedzi tu Snapdragon X Elite, to już doskonale wiecie, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że są 4 wersje tego procesora. Wszystkie mają po 12 rdzeni, ale różnią się wysokością taktowania i mocą obliczeniową układu graficznego. W tym modelu siedzi wersja 7800, czyli ta najbardziej oszczędna. Za renderowanie grafiki odpowiedzialny jest układ Adreno o mocy 3,8 teraflopa. VivoBook S15 dostępny jest z 16 lub 32 GB pamięci RAM. Z tego co widzę, Computronic wysłał mi tę droższą wersję, ale tak naprawdę to nam niczego nie zmienia. Wsadzono tutaj też 1 terabajtowy nośnik Micron 2400. No nie jest to dysk wyczynowy, ale 4800 MB na sekundę odczytu i 3300 zapisu w zupełności do wszystkiego nam wystarczy. I wszystko to zamknięte jest w zgrabnie prezentującej się srebrnej obudowie. Na prawym boku znajdują się diody informacyjne oraz 2 5-gigabitowe gniazda USB-A. Z lewej strony odnajdziemy wyjście HDMI, 2 gniazda USB-C obsługujące Power Delivery wraz z DP Alt Mode, czyli ładowanie i wyjście obrazu. Za nimi jest czytnik kart microSD oraz combo mini jack dla słuchawek i mikrofonu. Model ten jest nie tylko bardzo lekki, ale jest on również cieniutki. Przyjęło się sądzić, że tylko grubsze urządzenia mogą zapewnić wystarczające chłodzenie wszystkim podzespołom wewnątrz i owszem, teoria ta była przez wiele lat jak najbardziej prawdziwa. Tylko tak jak wspomniałem, procesory Intela czy AMD oparte są o architekturę x86, a ta względem ARM jest mniej efektywna, przez co podczas obliczeń generuje większe straty w postaci ciepła. Ciepła, które w końcu trzeba jakoś odprowadzić.
Tutaj widzimy, że podczas takiej zwykłej pracy w przeglądarce temperatura procesora oscyluje w okolicach 35 stopni Celsjusza i to przy całkowicie nieaktywnych wentylatorach. Dysk NVMe ma 27 stopni i gdzieby nie dotknąć, to urządzenie jest zimniutkie, no chyba że obudowę nagrzejemy naszymi nadgarstkami. Podczas grania na baterii sytuacja niewiele się zmienia. Owszem, wentylatory nareszcie zaczynają się obracać, ale tak skromnie, że z 30 cm wcale ich nie słychać. Przykładając tył urządzenia do ucha już coś tam słyszymy i poczujemy ciepły powiew, no ale co widzimy? Niespełna 61 stopni, no po prostu bajka. Zobaczcie jednak proszę, że układ graficzny może i jest w pełni obciążony, ale 4 z 12 rdzeni procesora pozostaje nieaktywnych. Nie żeby były one jakoś specjalnie teraz potrzebne do gry, ale to na pewno wpływa na tak małe ilości generowanego ciepła. Dopiero po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania wszystkie z 12 rdzeni Orion budzą się do życia, motywując pracę wentylatorów do poziomu wreszcie słyszalnego. W żadnym razie nie powiem jednak, aby było głośno, ale w końcu słyszymy, że po coś one tam w ogóle są. Z pracującymi wentylatorami temperatura ustabilizowała się na poziomie 70 stopni i już w górnej części klawiatury obudowa zaczęła robić się tak delikatnie cieplejsza. Chociaż zwrócę uwagę, że ustawiony był standardowy tryb wentylatora. Jeżeli tylko zechcemy, możemy ustawić go w tryb wydajności lub pełnej prędkości. Ewentualnie jeśli preferujemy ciszę nawet podczas grania, to można włączyć tryb szeptu. Zaczynam rozumieć, skąd bierze się ta cała ekscytacja procesorami marki Qualcomm. Otóż urządzenie jest cieniutkie, leciutkie i nawet jeśli obciążymy procesor oraz układ graficzny, to te zachowuje wciąż niesamowicie wysoką kulturę pracy. Innymi słowy, w porównaniu do równie cienkich odpowiedników AMD czy Intela, to te nie wyje jak suszarka. Przynajmniej nie w standardowym trybie wentylatora i z góry mogę Was zapewnić, że ten będzie wystarczający dla większości z Was. Jeżeli jesteś architektem czy animatorem, to choć możesz tu pracować nad swoimi projektami, to raczej nie będziesz ich tutaj przecież renderował. W końcu do tego buduje się konkretne stacje robocze. Tutaj widzimy renderowanie sceny w Cinebench z wentylatorami ustawionymi w tryb szeptu. Temperatura procesora wynosi 64 stopnie Celsjusza, ale taktowanie na 12 rdzeniach jest ograniczone do 2,2 GHz. Tryb standardowy jest już słyszalny, ale wciąż komfortowy. Taktowanie wzrasta o 0,5 GHz. Temperatura wynosi 75 stopni. No ale przeskoczmy dalej. Otóż tryb wydajności to kolejne 300 MHz do góry. Temperatura niemal ta sama, ale wentylatory dmuchają już naprawdę konkretniej. Z kolei ustawienie pełnej prędkości, przynajmniej w mojej opinii, nie ma już większego sensu. Teraz to laptopa słychać nawet z drugiego pokoju. Temperatura wynosi 86 stopni, ale jak widzicie po wykresie, zegary tylko momentami wzrastają do 3,3 GHz. Spadają po raz pierwszy, po raz drugi, a gdy procesor się schodzi, to znowu wzrastają i tak ten cykl się powtarza. Co do jakości wykonania testowanego Asusa, to naprawdę nie można powiedzieć złego słowa. Choć jest to praktycznie najtańsza konstrukcja ze Snapdragonem na pokładzie, to wcale nie oznacza, że jest to jakiś słaby, budżetowy czy plastikowy laptop. Większą część obudowy stanowi metal. Nic się tu nie wygina, nic nie trzeszczy ani nie skrzypi. Ekran otwiera się po królewsku, czyli jednym paluszkiem aż do osiągnięcia 180 stopni odchylenia. Aż wstyd, że ekran omawiam dopiero teraz, bo ten 120 Hz, jasny, duży OLED o rozdzielczości 2880 na 1620 pikseli powali każdego na kolana. Na ten moment musisz mi jedynie uwierzyć na słowo, ale jeśli dostaniesz tego lub podobnego laptopa w swoje ręce, to przejdź do ustawień ekranu i aktywuj protokół HDR. Następnie włącz na YouTube dowolny materiał nagrany w HDR. Pamiętaj zmienić jakość na 4K, wciśnij F i delektuj się wrażeniami, których nie sposób opisać słowami, ani, no cóż, pokazać przez nagrane tu wideo. Jedyne co mogę, to na jednym ujęciu zaprezentować Ci, jak wygląda OLED na tym laptopie w porównaniu do profesjonalnego 32-calowego panelu 4K IPS. Na OLEDzie czerń jest nieskazitelnie czarna, a kolory jak żywe. Oglądanie filmów z HDR na tym laptopie to prawdziwa uczta dla oczu. Dodam, że jasność panelu ustawiona jest teraz na połowę. O OLEDach można powiedzieć wiele dobrego, ale ich słabością jest fakt, że wyświetlając przez długi czas jasne obiekty, mogą ulegać tak zwanemu wypaleniu. Istnieją jednak sprawdzone mechanizmy, które znacząco spowalniają ten proces. W tym laptopie funkcja Pixel Shift jest włączona na stałe. Domyślnie włączone jest również odświeżanie pikseli oraz efekt przeźroczystości paska zadań. Co więcej, jasność jest regulowana automatycznie względem otoczenia. Dzięki Windows Hello urządzenie posiada też funkcję detekcji obecności.
Jeśli odejdziemy lub odwrócimy się od ekranu, to zostanie on wyłączony i system zostanie zablokowany. Jeśli ktoś obcy spróbuje odblokować komputer, to system poprosi go o podanie hasła. Natomiast jeśli to my powrócimy do laptopa, to Windows rozpozna naszą twarz i odblokuje nasze konto. Proces może nie jest super błyskawiczny, ale i tak jest on szybszy niż ręczne klepanie hasła lub nawet PIN-u. No ale to nie koniec bajerów. Laptop ten wyczuwa również to, czy patrzymy się na ekran. Jeśli siedzisz na wprost niego, a twój wzrok skierowany jest w innym kierunku, na przykład rozmawiając z kimś lub patrząc się na telewizor, to ekran obniża jasność. Gdy tylko na niego spojrzymy, to natychmiast się rozjaśnia. Nie tylko znacząco ogranicza to zużycie energii, wydłuża pracę, ale przede wszystkim ma na celu wydłużenie życia OLEDowego panelu. Szkoda tylko, że ekran ten nie jest dotykowy i sporo na nim refleksów, ale powiedziałbym, że są to jedyne wady. Pod względem cenowym nie jest to komputer z segmentu premium, ale pod wieloma względami wydaje się takim być. Touchpad jest ogromny, responsywny i precyzyjny, chociaż niektórym może nie pasować jego umiejscowienie. Przesuwając po jego lewej krawędzi regulujemy głośność. Prawa krawędź odpowiedzialna jest za jasność. Góra steruje mediami, ale służy też do prowadzenia kursora w dokumentach tekstowych, chociażby wtedy, gdy chcemy poprawić jakąś literówkę. Klawiatura jest przyjemna, wygodna i ma nawet podświetlenie, chociaż nie nazwałbym go wysokiej jakości, ale no cóż, lepsze takie niż żadne. Kamera do wideorozmów ma rozdzielczość 1080p i ogólna jakość jak najbardziej spełnia oczekiwania. Producent pomyślał także o tym, aby móc fizycznie zasłonić obiektyw kamery. W tak cienkim urządzeniu nawet nie spodziewałbym się dobrze grających głośników, ale już kiedyś miałem smartfona, którego dostosowaniem audio zajął się Harman Kardon i brzmiał on fantastycznie. Zważywszy na klasę, rozmiar i lekkość tego laptopa jest naprawdę dobrze, ale do zewnętrznych głośników oczywiście nie mamy co tego porównywać. Jak do tej pory wszystko pięknie, ale czas na łyżkę dziegciu, czyli musimy zaadresować problemy związane z architekturą ARM. Na Snapdragonach natywnie działa już sporo mniejszych i większych programów. Microsoft 365 to podstawa, ale też Visual Audio, Adobe, Photoshop, Express czy Lightroom, ba nawet DaVinci Resolve czy Blender również nie wymagają emulacji. Do tego dochodzą przeglądarki jak Chrome, Firefox, Edge, Brave, Vivaldi czy Opera oraz tuzin największych aplikacji do streamingu wideo. Jeżeli korzystasz z jakiegoś konkretnego programu, to warto zajrzeć na stronę Windows on ARM. Link zostawię w opisie. Można tam sprawdzić dowolną aplikację, a nawet kilka gier. Podają tu co prawda, że Age of Empires 2 nie działa, ale sam posiadam edycję ostateczną i ta śmiga bez problemu, więc nie traktujcie tej strony jak wyroczni, a raczej jako wskazówkę, co jest natywnie wspierane, a co może wymagać emulacji, czyli tego tłumaczenia z architektury x86. Owszem, jeśli program natywnie nie pracuje na ARM i wymaga emulacji, to nie jest to zjawisko idealne. Tłumaczenie z jednej architektury na drugą to koszt dodatkowych obliczeń. Tym samym aplikacja pracuje wolniej niż na procesorze x86 o tej samej wydajności, ale najważniejsze jest to, że w ogóle działa. Nim skończyłem pisać ten tekst, korzystałem z laptopa przez miesiąc i w zasadzie wszystko, co miałem do zrobienia, byłem w stanie na nim zrobić, może z kilkoma wyjątkami. O graniu porozmawiamy później, ale z takich aplikacji monitorujących to choć HW Info już udostępniło wersję dla ARM, to MSI Afterburner wciąż nie działa. Do wyświetlania podstawowych statystyk z gry wystarczy wbudowany w Windows Game Bar. Aktywujesz go wciskając klawisz Windows z literką G. Drugi problem pojawi się z obsługą plików wideo. Oczywiście Snapdragon ma sprzętowe wsparcie dla wszystkich popularnych formatów i z żadnym normalnym plikiem problemu nie będzie. Chociażby tutaj widzimy streaming nowego Deadpoola w 4K z HDR. Wszystko ładnie i pięknie. Widzimy, że sprzętowy decoding na układzie graficznym zaciągnięty jest do pracy. Jeśli taki blisko 70-gigabajtowy film działa, to nie ma obawy o żaden inny streaming. Na Netflixach i innych macie 10 razy niższy bitrate niż w tym programie, którego używam ja. Jeśli chcesz poznać instrukcję, jak dotrzeć do tej aplikacji, to jest ona dostępna dla wspierających mój kanał. Aby dołączyć do tego grona, zapraszam do linku w opisie, ale wróćmy do tematu. Problem pojawia się z profesjonalnymi nagraniami wideo. Tutaj widzimy, jak słabo odtwarzany jest plik nagrany w 6K OpenGate Vlog. Strasznie to tnie i pojawiają się dziwne artefakty na obrazie. Próbowałem nie tylko wbudowanego w system odtwarzacza, ale również VLC napisanego też pod ARM. No i rzeczywiście, jeśli zajrzymy do specyfikacji, to faktycznie brak tutaj sprzętowego wsparcia dla czegokolwiek powyżej 4K. Ja wiem, że nie każdemu będzie to potrzebne, ale jeśli ktoś myśli, aby kupić takiego laptopa chociażby do samego przejrzenia czy przycięcia surówek, to
pozamiatane i nic się nie da z tym zrobić. Absolutnie nie jest to ograniczenie sprzętowe, a sam wybór, który poczynił Qualcomm. Dla porównania ich starszy procesor Snapdragon 888 Gen 2, chociaż słabszy i przeznaczony przecież dla smartfonów, odtwarza nawet nie tyle 6K, co, zobaczcie, 8K. Przy użyciu tej samej kamery nagrany został też ten klip. Jest on już w 4K i jak najbardziej przy odtwarzaniu obraz jest płynny. Tu możecie zauważyć pewne zacięcia, gdyż jednocześnie korzystałem z przechwytywania ekranu Windows, co spowodowało lekki stuttering, ale bez nagrywania jest jak najbardziej płynnie, co oczywiście cieszy. Pomówmy teraz o grach. Zacznijmy od Two Point Hospital, który działa. Gra musi być oczywiście w całości emulowana z x86, w zasadzie jak wszystkie, które dzisiaj tu sprawdzimy, ale ze względu na sam fakt, że rozdzielczość tego ekranu jest szalona, w końcu prawie 3K, i mamy tu ustawienia wysokie, to tego typu produkcja wciąż jest w pełni komfortowa, nawet w okolicach 30 klatek. Mam ogromną słabość do pierwszego Dungeon Keeper, dlatego seria o nazwie Dungeons tak mnie wciągnęła. Tu widzimy Dungeons 3 w końcowej fazie rozbudowy lochu z ustawieniami średnimi po obniżeniu rozdzielczości o połowę. Nie jest może super płynnie, bo klatki wahają się od 30 do 40, ale rozgrywka jest wciąż możliwa. Z kolei Doom Eternal raz mi zadziałał, ale po zmianie broni zaatakowały obraz psychodeliczne trójkąciki. Później się już włączyć nie chciał. Stwierdzam więc, że tytuł niegrywalny. Na poprawę humoru przychodzi Hades i Oi. Ten na OLEDowym ekranie wygląda przepięknie. W takiej grze poczułem prawdziwą miodność płynącą ze 120 Hz ekranu, bowiem klatka aż waha się od 120 do 170 fps. Ściganka Grid 2 początkowo włączyła się w oknie i żeby w tej grze w ogóle dotrzeć do ustawień, musimy najpierw ukończyć wyścig. 30 do 40 klatek to niewiele, ale da się wyścig ukończyć. Cyberpunk 2077 na ustawieniach niskich ze wsparciem XeSS w trybie wydajności z rozdzielczością zjechaną do 1366 na 761 wygląda okropnie, ale działa chyba jeszcze gorzej. Klatki z trudem przekraczają 20, ale co gorsze, ekran migocze na czarno. Za to dla odmiany Dying Light zaskoczył mnie już pozytywnie. Przy tej samej rozdzielczości co Cyberpunk średni klatkarz waha się w okolicach 50-60. Oczywiście zależy gdzie i co mamy na horyzoncie, ale jest w pełni grywalnie. Klatki mało kiedy spadają poniżej 40. Oczywiście nie jest to nowy tytuł, ustawienia mamy też tu niskie, ale sam fakt, że gra jest totalnie nieprzystosowana do architektury ARM i wszystko to, co widzimy jest tłumaczone w locie przez procesor Snapdragon, no w mojej opinii zasługuje na podziw. Baldur's Gate 3 też działa. Co prawda nie miałem czasu poświęcić się tej produkcji, ale na początku rozgrywki w rozdzielczości 2880 na 1620 pikseli na ustawieniach średnich ze wsparciem FSR w trybie ultra wydajności, podczas samej rozgrywki obserwujemy okolice od 25 do 50 fps. Tylko tak jak mówię, w rozdzielczości 3K. Diablo 4 jest ciekawym przypadkiem. Byłem w stanie sobie pograć przez kilkanaście minut, ale po teleporcie do jednego z miast skończyłem z takim oto errorem. Za każdym kolejnym wczytaniem gry otrzymywałem ten sam komunikat. Uznałem więc, że tytuł jest niegrywalny, ale pojawił się jakiś nowy update gry. Włączyłem i, no cóż, zaczął ponownie działać. Czy problem znowu nastąpi, a może coś zostało już finalnie naprawione? No, tego nie wiem. O GTA 5 przynajmniej na ten moment też możemy zapomnieć. Wybaczcie, bo na Manor Lords też czasu nie miałem, ale w pełnej rozdzielczości ekranu i na ustawieniach średnich z FSR w trybie balansu, przynajmniej na początku mapy, Snapdragon trzyma między 20 a 30 klatek. Age of Empires 2 edycja ostateczna w pełnej rozdzielczości z ustawieniami wysokimi pogramy w niespełna 40 klatkach, za to w czwóreczkę już sobie nie pogramy, wyrzuca błąd, że procesor nie obsługuje instrukcji AVX. Na deser zostawiłem dla Was trzecią odsłonę Wiedźmina. Spodziewałem się totalnego niewypału. W końcu na poprzednio testowanym gamingowym GPD produkcja ta miała naprawdę pod górkę. Tutaj na ustawieniach średnich jest, ojej, grywalnie? Z jakiej racji? Dobra, może nie jest to 120 klatek, ale grywalne 40, tylko wciąż się pytam, jakim cudem? Otóż wkracza tutaj technologia opracowana przez Microsoft wykorzystująca sztuczną inteligencję do poprawy jakości wizualnej i płynności gier na komputerach z procesorem serii Snapdragon X. AutoSR obniża rozdzielczość renderowania gry, tutaj do 1366 na 768 i aby zwiększyć częstotliwość klatek używa zaawansowanej technologii AI do upscalingu i nie jest to żadna ściema. Otóż gdy otworzę podgląd wydajności, to widzimy, że procesor neuronowy, tak, ten dedykowany, wydzielony układ na powierzchni Snapdragona odpowiedzialny za AI rzeczywiście zagoniony jest do pracy.
Lista wspieranych gier, przynajmniej jak na moment opracowania tego materiału, jest dość krótka, ale z czasem powinna się rozrastać. Cudowna sprawa, gdy obliczenia związane z upscalingiem możemy przerzucić na procesor NPU i choć ręcznie możemy to wymusić niemal w każdej grze, to z tego co próbowałem, nie ma to raczej większego sensu. Jednakże ta technologia zasługuje na oddzielny materiał, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zostaw komentarz. Jak sami widzicie, kupując takiego laptopa naprawdę nie powinniśmy nastawiać się na gaming. Gry, po których spodziewamy się, że mogłyby działać, chociażby takie jak Age of Empires 4, potrafią się nawet nie włączyć. Inne się wysypują, a gry, po których nawet nie oczekujemy działania, działają lepiej niż moglibyśmy się tego spodziewać. Największą przewagą urządzeń ze Snapdragonem na pokładzie jest czas działania na baterii. Według testów Dell ze Snapdragonem wytrzymał 23 godziny i 11 minut, ale jest to sprzęt droższy, cięższy i ma on mniejszy ekran niż ten testowany. VivoBook S15 wyposażono w baterię o pojemności 70 Wh. Producent podaje, że maksymalny czas działania przekracza 18 godzin, natomiast z moich testów wyszło, że ustawiając ekran na 50% i odtwarzając klip w 1080p na YouTube, czas działania nie przekracza 14 godzin. Jak wspomniałem wcześniej, ekran podatny jest na refleksy, dlatego w nasłonecznionym pomieszczeniu zmusza nas do podbicia jasności nawet do 70, czy momentami do 90, może nawet 100%. Wtedy nawet nie wymagająca obliczeniowo praca biurowa potrafi wyczerpać baterię w mniej więcej 8 godzin. Tym samym stwierdzam, że żywotność baterii jest dobra, ale wcale nie jakaś wybitna. Procesor owszem jest ultra energooszczędny, lecz ustawiając wysoką jasność plus jasny motyw Windows i do tego pracując na białym lub szarym tle, to ten OLEDowy ekran 3K jest tym, co pożera baterię najbardziej. Z kolei minęło jeszcze trochę czasu, nastały dni pochmurne i stąd mój mały update. Otóż zachowując pomiędzy 40 a 50% jasności ekranu, średni czas działania na baterii wydłużył się zauważalnie i śmiało mogę teraz liczyć na 13 do 15 godzin takiej typowej pracy w przeglądarkach. Więc Asus VivoBook S15 OLED wyposażony w procesor Snapdragon jest doskonałym laptopem do codziennej pracy. Dzięki znakomitej jakości obrazu oraz całkiem przyzwoitym głośnikom świetnie się nadaje również do multimediów. Wydajność procesora dorównuje modelom z procesorami AMD czy Intela, jednocześnie oferując wydłużony czas działania połączony z niższymi temperaturami oraz głośnością. Owszem, posiada ograniczenia w zakresie gier i tylko produkcje lżejsze graficznie mogą w pełni wykorzystać przyjemność płynącą ze 120 Hz ekranu. Tak więc miesiąc upłynął błyskawicznie i już mogę powiedzieć, że codzienne zadania, przynajmniej oprócz tego przypadku z profesjonalnymi plikami wideo, wcale nie przysparzały problemów. Jeśli nie szukasz laptopa do gier, a raczej czegoś lekkiego i poręcznego do pracy, co przetrzyma cały dzień na jednym ładowaniu, to warto rozważyć urządzenie na Snapdragonie. Link do całej kategorii laptopów z procesorami marki Qualcomm odnajdziesz w opisie poniżej.